drogie byki. Zimą w głównym kadrze tak się układają wasze sprawy, że zwracacie uwagę na tego, kto szeroko spogląda swoim daleko widzącym okiem. Nawet jeżeli ktoś próbuje drażnić to oko, próbuje skłaniać do zaprzestania spoglądania przed siebie i spokojnego patrzenia na rzeczywistość, w magiku naszym często mamy kogoś, kto stoi i ma pełen stół swoich narzędzi. Ale zimą tu nie chodzi o narzędzia, tu chodzi o samo spojrzenie. Jakby samo spojrzenie było całym zestawem narzędzi naszego magika. Umiejętność patrzenia na rzeczywistość i szczególne spojrzenie. Tak jak wspomniałam, niezależnie od tego, czy ktoś próbuje to oko drażnić, czy to oko czerwienieje, czy nie. Ten ktoś nieustająco spogląda. Ma niekończące się patrzenie przed siebie. I jest to takie patrzenie zdecydowane. I jednocześnie dość spokojne. Nie ma w tym spojrzeniu ani dominacji, ani strachu, ale jest pewien rodzaj zdecydowania. Nie ma tu złości. I to spojrzenie bliskie jest sprawom przeszłym, sprawom, do których można wrócić, nawet jeżeli patrzy się przed siebie na świat. Można oglądać przeszłość również tym okiem, ale wówczas ta przeszłość jakby znów staje przed oczyma, a właściwie przed okiem. Jakby chodziło o jeden rodzaj spojrzenia, a nie patrzenie z wielu różnych stron. To jedno spojrzenie, paradoksalnie, w tej sytuacji wystarcza za wszystkie inne spojrzenia. Jakby te wszystkie spojrzenia schowały się gdzieś za tym okiem i przez to oko wychodziły. Jakby w tym spojrzeniu można by było wyczytać coś magicznego, moi drodzy. I tak jak wspomniałam, to oko, to spojrzenie będzie blisko spraw, które już gdzieś były albo mogły być. I teraz pytanie, czy tęsknimy za tym, co było? Czy tęsknimy za tym, co było kiedyś być? Szóstka kielichów jest bardzo sympatyczną kartą w pozycji prostej. W pozycji odwróconej może nie aż tak bardzo, ale nadal jest to karta dość pozytywna.
To mogą być takie myśli z gatunku: a gdybym ja wtedy i wtedy miał tego szczeniaczka i miałbym dziś tego przyjaciela. Gdyby w to i tamto było kiedyś. I tak dalej, i tak dalej. Ale to myślenie jest takim myśleniem emocjonalnym. To bardziej jest odczuwanie, moi drodzy. Tu są kielichy. Moi drodzy, spójrzcie na tę kartę. Przyjrzyjcie się tej karcie. Mamy dorosłego mężczyznę i dorosłego psa, a wcześniej mamy dziecko, chłopca i szczeniaka. Moi drodzy, to nie może być ten sam pies. A przynajmniej jest to bardzo mało prawdopodobne. Ten mężczyzna musiałby wyglądać na starszego niż byłby w rzeczywistości. To na przykład musiałby być może nastolatek, który ufarbował sobie włosy na siwe. Więc moi drodzy, ta tęsknota ma w sobie coś nierealnego w tym momencie. Jakbyśmy myśleli, a mogło być kiedyś tak przyjemnie, tak miło, to wtedy byłoby dziś tak. Ale nie. To, co było kiedyś, i tak by minęło i byłoby czymś jeszcze innym dzisiaj, nawet jeżeli byłoby podobne, nawet jeżeli to jest ta sama rasa psa, to raczej to nie jest ten sam pies. Chyba że to byłby młodszy brat tego mężczyzny. Tylko wtedy byłoby to jakoś bardziej realne. Jakbyście zwracali uwagę na przyjemny kontakt dwóch różnych osób z tym samym stworzeniem, które mogło dawać czy dawało pewne ciepło, pewną miękkość, pewien rodzaj bezpieczeństwa, bliskości i miłości. Jakbyście myśleli, mogłem mieć najlepszego przyjaciela kiedyś, ale ten przyjaciel byłby już dzisiaj i tak kimś innym. Może mieliście przyjaciela, ale ten przyjaciel zmienił się i trochę wam może jest żal. A może przyjaźnicie się dziś z kimś, kto jest podobny do kogoś z przeszłości, ale jakby coś jest inaczej, coś jest nie do końca tak. Może coś w tej przeszłości wam przeszkadza, moi drodzy. Ale nie będzie to taka sytuacja, która trwa i trwa i zmusza was do bezczynności, do ciągłego zanurzania się w emocjach. Nie. Wy będziecie w stanie zimą paradoksalnie wyjść ze swojej gawry, ze swojego kokonu, wydobyć się ze stanu zawieszenia, którego w jakiejś sferze życia doświadczaliście. I gdzieś ten temat zawieszenia wraca, ale możecie trochę się z tego wydobyć, trochę z tego wyjść. Przestać być takim absolutnym wisielcem w jakiejś kwestii, który daje się powiesić za nogi i wstrzymywać w ruchu, bo taka jest wola innych i nie chcemy sporów i kłótni.
to pozbycie się pewnego zawieszenia jest powiązane z emocjonalnością króla kielichów. Odwróconego króla kielichów miał także baran w swoim czytaniu, ale to jest trochę inny król kielichów. Możecie posłuchać nagrania dla barana i sobie to porównać. Zalecam. Bo król kielichów odwrócony, królowi kielichów nierówny. Ten król tutaj wygląda dość łagodnie, ale jest bardziej zdystansowany i nie tak łagodnie przytulaśny jak ten z czytania barana. Jakby ten król kielichów był bardziej jak ryba, która może odpłynąć i zanurzyć się w emocjach, nawet jeżeli wydaje się, że jest na powierzchni. Ale ten król kielichów może zatopić się w wodzie, jeżeli straci swoją emocjonalną równowagę. To może być też ktoś, kto chce się niby skupić na tym, co jest jego siłą, na jego emocjach, którymi może zarządzać. Ale to sprawia, że zamyka oczy na rzeczywistość wokół, nie widzi świata poza emocjonalnością, poza swoją dziedziną, poza swoją mocną stroną. Nie widzi nic innego. Skupia się na odczuwaniu, ale zapomina, nie dostrzega nic innego, nic poza tym. Nawet trudno jest mu zobaczyć to, co ma blisko, tę rozgwiazdę, tę rybę. Może dotknąć swojej takiej misy dźwiękowej. Ale czy jakikolwiek dźwięk może się tutaj z tej misy wydobyć? Nawet nie za bardzo jest czym poza palcami, jak uderzyć w tę misę, żeby wydać dźwięk. Ta misa staje się prawie jakaś taka bezużyteczna niemalże. Niemalże bezużyteczna w tym miejscu. I zwróćcie uwagę jeszcze, to jest król bez tronu. W tej talii nie ma tronu i coś tak mi się wydaje, że w kartach, w taliach, które jako główne wybrałam do tych interpretacji zimowych, królowie i królowe nie mają za bardzo tronów. Także moi drodzy, to taka dodatkowa uwaga, że zimą paradoksalnie może zima obejmuje również znak koziorożca. Nie jest tak ważne, kto zasiada na jakim tronie, ale ważne jest, kto kim jest. Trudniej dostrzeżemy, trudniej nam będzie dostrzec, jeśli w ogóle dostrzeżemy, kto jest królem, a kto nie. A ten król w ogóle jest w takim miejscu, które jest trudne do bycia zobaczonym w tym miejscu. Jakby ktoś odpłynął gdzieś na środek oceanu i tam postanowił medytować. I o ile wiemy, że jogini w różnych dziwnych, ciekawych miejscach podobno medytują, w jaskiniach i tak dalej, to nie jest pustelnik. To nie jest rola tej osoby, żeby medytować gdzieś w pieczarze i tam czuć. To jest król. Tu jest korona, moi drodzy, której możemy w ogóle nie zauważyć na początku. Ona może być dla wielu osób zupełnie niedostrzegalna.
Tu ktoś powinien zabrać się za emocje i nimi pozarządzać. Może powinien zająć się własnymi emocjami, ale czegoś tu brakuje. Brakuje zajęcia się właśnie tym. Ale może uda się królowi kielichów troszeczkę ruszyć ze swojego miejsca i wyjść z tego zatrzymania na środku oceanu, z tego zawieszenia, tak się odkokonić, moi drodzy. I wtedy szczególnie jeszcze pojawi się jako znaczący ten temat związany z emocjami, które były, nie były. Ten król kielichów jest nieco podobny do naszego chłopaka z psem. Czy to jest ta sama osoba? Może być, mogła być, albo jakiś krewny. Ktoś podobny. Może to jest ktoś, kim mógłby być król kielichów. Mógłby być ze swoim bliskim gdzieś, ale jest sam na środku oceanu. Takie sytuacje będą. Król kielichów nie chce walczyć. Nie chce być duchowym wojownikiem w 7 buław. Nie chce wyciągać ostrzy oszczepów, nawet jeżeli sprawa jest słuszna i działania byłyby potrzebne. Jest pewna potrzeba, żeby jednak podjąć walkę, ale nie wszyscy podejmą tę walkę. Do walki może spróbować zmotywować sprawa emocjonalna. Moi drodzy, nie tylko król kielichów ma oczy zamknięte, także kapłanka nie patrzy na zewnątrz, tylko patrzy do środka. Ale kapłanka tutaj jest w pozycji prostej. Może dlatego przyszedł do mnie ten temat tych joginów. Bo ta kapłanka, chociaż nie jest pustelniczką do końca, to w pewnym sensie również odizolowuje się od zewnętrznego świata, ale po to, żeby mieć większy wgląd i połączyć się emocjonalnie z tym, co jest nad nią, połączyć się z wszechświatem, z przestrzenią poza swoją głową i poza możliwością dostrzeżenia świata swoimi oczyma. Nad jej głową jest oko magika, oko maga. Ona tu może to oko otwierać i łączyć się ze światem. Macie w swoim życiu zimą kogoś, kto jest w stanie połączyć się ze światem zewnętrznym, nawet na niego nie patrząc. Moi drodzy. I to nie jest ktoś, kto jest skory do walki, nawet jeżeli jest to walka duchowa. W ogóle jakby brakowało chęci, żeby walczyć, niezależnie od tego, jaki byłby powód tej walki. To może wynikać z jakiegoś braku energii i z kilkoma wcześniejszymi walkami, które może nie dały spodziewanego efektu. Może z tego powodu zamykane są oczy. Tu też zobaczcie, oczy są zamknięte. Jedyną postacią tutaj patrzącą jest ten mały chłopiec. Jakby tylko
Mały chłopiec chciał patrzeć na świat i te zwierzątka, te bliskie istoty, patrzeć swoimi zwykłymi oczyma. Moi drodzy, jest w tym wszystkim pewne zmęczenie, które sprawia, że trudniej może być wam walczyć, działać ze sprawami, które są waszą dziedziną. Jakby brakowało wam energii do tego, by na przykład powiedzieć wszystko wyraźnie i jasno, bezbłędnie, jeżeli komunikacja jest waszą dziedziną. To jest jeden z przykładów, moi drodzy. Moi drodzy, jeszcze wylosuję wam dodatkową kartę. Na co możecie czekać, byki? Możecie czekać na to, aż jakieś drzwi, które były przed wami zamknięte, zostaną otwarte i będziecie mogli wejść na jakiś teren, wejść do jakiejś przestrzeni, do takiej przestrzeni, do której nie mogliście wejść, ponieważ była ona jakby zamknięta na 4 spusty. Jakby ktoś się bardzo odgradzał, ktoś was odgradzał od czegoś. Możecie czekać na to, że ta brama zostanie otwarta. Wszystkiego dobrego, byki. Cześć, pa.